Dzień dobry Janet. Dzień dobry, Andrzej. 23 października 2026, Warszawa, Polska. Pierwsza międzynarodowa konferencja dwujęzyczna, polsko-angielska z tłumaczeniem symultanicznym. To już wiemy. Wiemy także główne założenia i dla kogo to jest. Ale tak jak rozmawialiśmy, wróćmy do tego elementu, skąd się wziął pomysł. Pomysł jest taki, że dużo podróżujemy, ty i ja. I jesteśmy często na różnych konferencjach, ale gdzieś tam daleko. I jestem przekonana, że w Polsce jesteśmy gotowi na to, żeby już rozmawiać na tym samym poziomie. Mamy niesamowitą wiedzę, mamy tą możliwość, żeby dzielić się naszą praktyką. I moim zdaniem tu w Polsce zasługujemy na to, żeby otwierać drzwi na pierwszą międzynarodową konferencję dotyczącą tematu bezpieczeństwa. Absolutnie. I mamy jeszcze coś wyjątkowego. Mamy osobistości, których nie spotkamy na żadnych konferencjach, ponieważ to są osoby, które wyrosły w organizacjach i mają doświadczenia, mają swoje historie, które my znamy, bo mamy możliwość z nimi rozmawiać, a tutaj będzie możliwość, żeby ich posłuchać. Przejdźmy może przez agendę. Agenda jest bardzo bogata, bo tak jak wspomniałaś, mówimy o praktyce i tym wymiarze biznesowym bezpieczeństwa, ale skupmy się właśnie na tych elementach, które będą kluczowymi, może hasłami. Co będzie pierwsze? Chyba to jest warto podkreślić najpierw, Andrzej, że tytuł konferencji brzmi jako bezpieczeństwo jako wartość biznesowa. I dlatego pierwszy temat to będzie okiem prezesa. Jak rozmawiać z zarządem, to zarząd i najwyższe kierownictwo, jak podejmują decyzje, będziemy o finansach, o budżecie, gdzie inwestujemy te pieniądze, dlaczego bezpieczeństwo często jest oderwane od biznesu. Chcemy zintegrować to bezpieczeństwo, stąd ten temat. Dlatego zaprosiliśmy też prezesów, którzy będą rozmawiać tam, gdzie naprawdę to bezpieczeństwo działa jako część już całej machiny biznesowej. I to pierwszy temat. Dokładnie i tutaj będzie to perspektywa przedstawiona przez osoby zarządzające, czyli powiedzą, czego oczekują, żeby skutecznie można było zwartościować te aspekty biznesu w bezpieczeństwie. I to jest ciekawe. Ale przejdźmy może dalej, bo tutaj agenda jest bardzo bogata i doskonale wiemy, żeby można było rozmawiać z zarządem, to trzeba mieć jakieś dane. Tak jest. I tu będzie naprawdę niesamowita osoba zaproszona, która będzie rozmawiać nie tylko o tym, że jak zbieramy te dane, bo często zbieramy te dane, prawda? Ale jak przedstawić te dane w taki sposób, żeby raz podjąć odpowiednią decyzję, a dwa przedstawić te dane w taki zjadliwy sposób dla zarządu, dla dyrekcji, dla osób, które decydują. I tu zaskoczymy i naprawdę przyjedzie osoba, która zna się na tym temacie, wygrała różne konkursy i potrafi nas nauczyć i pokazać te dane w taki bardzo dostępny sposób. No to ja mam jeszcze jedno pytanie, bo będzie powiedziane, jak to opowiedzieć. A czy powie, skąd pobrać te dane? Powie, jak pobrać te dane, gdzie zbieramy te dane, ale przejdziemy od razu do trzeciego modułu, gdzie będziemy rozmawiać praktyczne rozwiązania. I tu praktyczne rozwiązania, bo co z tego, że my mamy dane, prawda? Zbieramy dzisiaj dużo tych danych, ale co dalej? I tu zaprosiliśmy naprawdę prawdziwych praktyków, czyli te osoby, które często nie widzimy w social media, ale to osoby, które działają, zarządzają już, nie wiem, 12 krajami, zarządzają na całym świecie, potrafili osiągnąć sukcesy, to doskonałość operacyjną i tu jestem mega szczęśliwa, że te osoby zgodzili się przyjechać i porozmawiać, jak prawdziwie, jakie narzędzia działają, jakie wyzwania mieli i jak wdrożyć te narzędzia tak, żeby czuć i rozwijać tą kulturę troski w tej organizacji. Będą to historie, także które były uwieńczone pewnymi sukcesami, niewątpliwie, bo to też są historie sukcesów, ale z drugiej strony to nie były łatwe działania, nie były łatwe historie, bo znamy część tych osób wspólnie i wiem, że często były oparte o płacz, były często oparte o nieprzespane noce, wiele stresu, ale dzisiaj te osoby mogą opowiedzieć, jak sobie z tym wszystkim poradziły. I to jest niesamowite, bo
to jest także inspiracja dla osób, które poszukują siebie. I to jest, myślę, ciekawy element, który warty jest podkreślenia. Dzięki temu, że konferencja jest dwujęzyczna, polsko-angielska, można swobodnie porozmawiać z osobami, które są na tej konferencji i dowiedzieć się, jak poradziły sobie z pewnymi wyzwaniami. Ale jak Ty patrzysz z perspektywy Twojego doświadczenia, bo w końcu spod Twoich skrzydeł wydobyło się wiele niesamowitych osób na tym świecie, powiedz, jak Ty patrzysz na tą konferencję? Ten ostatni moduł, o którym powiedziałeś, historii sukcesów, jest mój ulubiony. Przyjadą osoby, których naprawdę bardzo, bardzo lubię. Po prostu byłam częścią czasami ich podróży i powiedziałam, że to są historie sukcesu, a ja mówię sobie, że to też historie porażki, bo porażka jest częścią sukcesu. I te osoby powiedzą o tym, że gdzie zaczynali, jak rozwój, jak on jest ważny, jak edukacja jest ważna. I jestem po prostu, wiesz, serce mi rośnie powiedzieć, że te osoby dzisiaj są bardzo znane na całym świecie. Wdrażają te narzędzia, że potrafią zarządzać zespołami, przyjadą, opowiedzą o tym, jak warto jednak widzieć możliwości. Porozmawiamy o tym, co to znaczy być liderem, porozmawiamy sobie, co to znaczy mieć sukces, co to znaczy, czego uczy nas porażki. Wiesz? Także ten moduł, ten ostatni o osobistych historiach, to będzie mój ulubiony. Mam nadzieję, że będzie dla Was też inspiracją, bo dla mnie na pewno to będzie inspiracja. Będzie niewątpliwie mocne i będzie także dawał wiele do myślenia, bo wiele osób niewątpliwie poszukuje tej wiedzy. Stąd też pojawia się jeden z elementów, który jest z mojej perspektywy wyzwaniem, bo jest ograniczona liczba miejsc. Bo tutaj to wydarzenie będzie praktycznym wymiarem pozwalającym na zbudowanie relacji, na wymianę doświadczeń, ale żeby to wszystko świetnie zagrało, no musi być mniejsze grono osób, żebyśmy mogli tą interakcję uruchomić. Ja się uśmiecham, dlatego ile razy byliśmy na konferencji, czy po prostu słuchamy, a później nic nie pamiętamy, prawda? I zdecydowaliśmy z Andrzejem, że na tej konferencji będzie inaczej. Stąd ta ograniczona liczba miejsc, dlatego chcemy, żeby każdy uczestnik czuł się, brał taki czynny udział. Będą nie tylko interakcje na przerwach, ale podczas wykładów będziecie brać czynny udział. Będziecie mogli podzielić się swoim doświadczeniem, wyzwaniami, trudnościami albo swoimi narzędziami. Chcemy mieć pewność, że każda osoba, która przyjedzie na tę konferencję, czuła się, że jest ważna. Będziemy pracować na wartościach, będziemy pracować na przekonaniach. To będzie mega praktyczne, ale nie tylko dla tych, którzy występują. To będzie tak, że każda osoba, która przyjedzie na tę konferencję, będzie mogła brać czynny udział we wszystkich decyzjach, we wszystkich naszych wykładach. Czyli konferencja, na której nie tylko się słucha, bo to nie jest o tym, żebyśmy słuchali, ale o tym, żebyśmy mogli doświadczyć, w jaki sposób można skutecznie podejść do bezpieczeństwa i w jaki sposób można przekuć bezpieczeństwo w kwestie biznesowe, czy też biznes przekuć w bezpieczne organizacje i budowanie kultury. A z drugiej strony spojrzeć na to, jak wiele osób może rozwinąć się dzięki takim dobrym podejściom, dobrym historiom, bo po co macie popełniać błędy, skoro tutaj można się dowiedzieć, jak można skuteczne narzędzia wykorzystać do samorozwoju, do rozwoju organizacji i do komunikacji. Tak, dlatego nazwaliśmy tę konferencję praktyczną, gdzie teoria łączy się z praktyką, łączymy z praktyką, a chciałabym powiedzieć, że stawiamy na takie bardzo mocne filary. To jest pierwsze przywództwo, bo prawdziwy lider ten, który łączy, a nie dzieli, zawsze to powtarzam. Edukacja, w co inwestujemy, jak się rozwijamy na dwóch poziomach, osobistym i organizacyjnym. I oczywiście zrównoważony rozwój, tutaj mówimy o operational excellence też, tak? Czyli doskonałość operacyjna. Dlaczego? Bo kultura nie jest tylko kultura bezpieczeństwa, to jest kultura organizacyjna, czyli będziemy integrować to bezpieczeństwo w biznes i na tym nam bardzo zależy. Czyli to nie jest o samym bezpieczeństwie. To jest o bardzo szerokim spektrum rozwiązań, które związane jest z bezpieczeństwem, ale dotyczy zdrowia, dotyczy biznesu, dotyczy tego, w jaki sposób możemy się rozwijać.
czyli 23 października 2026 rok, Warszawa, dwujęzyczna konferencja i już agenda zapięta jest na ostatni guzik. Pozostaje tylko kwestia, że jest ograniczona liczba miejsc i tutaj nie można przegapić tego momentu. I pamiętaj, że jeśli czujesz, że chciałbyś dołączyć do konferencji, gdzie nie tylko słuchasz, ale masz coś do powiedzenia, to jest konferencja dla Ciebie. Absolutnie. Musimy się zobaczyć w Warszawie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.